poprzednim odcinku dojechaliśmy do Bormio o 6:14. Plan na naszą wyprawę był dość ambitny, więc spaliśmy około 3 godzin, by wstać i w tym odcinku pokazać wam 3 niesamowite drogi przez alpejskie przełęcze. Passo dello Stelvio, Umbrail Pass oraz Passo di Gavia. I zza kierownicy naszych amerykańskich samochodów wybierzemy najlepszą drogę, tę, którą najbardziej warto odwiedzić. Przypominam, że warto obejrzeć ten odcinek dokładnie, bo możecie zgarnąć 1000 zł dzięki naszym partnerom, marce Wredstein i sklepopon.com. Tysiaczek zawsze się może przydać, w opisie filmu macie więc informacje, jak go zgarnąć. Ja życzę powodzenia, a my zaczynamy drugi odcinek naszego WWIT Road Trip. A, się kameruję, myślałem, że ty nagrywasz. Witajcie w kolejnym odcinku. Szymon, powiedz, co dzisiaj robimy. Panowie, ja wiem, że plan był ambitny na ten wyjazd. I ja wiem, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i że te niecałe 3 godziny snu to nie było dużo. Dzisiaj mamy szansę się zrehabilitować. Ja mam takie pytanie, Szymon, jakieś słońce cię razi, czy masz takie oczy małe po wczorajszej nocy? Moje oczy generalnie po tej nocy są bardzo mocno wyczulone na wszelkie promienie słoneczne, także ja sobie pozwolę na razie zostać w okularach. No i teraz tak, dzisiaj, tutaj informacyjnie dla widzów, jesteśmy w obrębie przełęczy Stelvio, przełęczy Gavia i przełęczy Umbrail, które są tak naprawdę w promieniu jakichś 15-20 km od siebie. I te 3 poniekąd legendarne i bardzo rozpoznawalne drogi dzisiaj sobie przetestujemy naszymi amerykańskimi furami. Także no znowu plan jest dosyć ambitny, bo aż 3 drogi do obskoczenia, ale punktem i najistotniejszym dzisiejszego odcinka będzie wybranie, która z tych dróg naszym zdaniem będzie najlepsza. Czy to rzeczywiście będzie to Stelvio, o którym wszyscy wiedzą i które wszyscy znają, czy może znajdziemy czarnego konia? To co, tak, może propozycja na dobry początek dnia, co by się rozbudzić? Zimny start silnika? No i tankowanie. I tankowanie, zdecydowanie. No właśnie. Ty to jest Civic? Nie, to nie brzmi jak Civic. Powiedziałbym, że to ma nawet większą pojemność niż faktycznie jest. No ale słychać go, co? Nie no, ja nie słyszę do końca, co mówimy, także chyba jest dobrze. O to chodzi. No dobra, ciszej, ale jednak charakter bardziej amerykański niestety niż nasze, ale... No, nie będę z tym dyskutował, no jest bardzo charakterystyczny ten dźwięk V8. Miło po tego posłuchać. Dołóż lekko. Dołożę ci, synu. Dołóż. Ciekawe, jakby mu się tak zacięły w drodze te klapki, nie? A mogłoby się tak stać. Co? Co to za Civic? A on tego nie przygazował? Tak mocno wyszedł. No? Nie przygazowałeś go? Nie, on tak sam. O! No matter if the lights go out or the stars come down, I will always be right here. I don't care if no one else around, I'll hold you down. W ogóle dziwna akcja, pierwszy raz dostałem rabat na stacji paliw. Pan mi skreślił cenę i z 57-59 euro zrobił 51 na każdy samochód. Tak, takie rzeczy chyba tylko we Włoszech. Patrz, pan zrabatował paliwo. Right, yeah, me and you and I. Rozpoczęliśmy podjazd na przełęcz Stelvio. Podjazd na 2758 metrów nad poziomem morza. Czekało nas 21 km do przejechania serpentynami, ponad 1500 metrów przewyższenia, które musieliśmy pokonać podjeżdżając od miejscowości Bormio, w której spaliśmy. Ale Stelvio znane jest przede wszystkim z podjazdu od północnej strony, który pokazywaliśmy wam rok temu, gdy byliśmy tu Mercedesem CLA 45S, a teraz podjeżdżaliśmy od południowej strony. Czyli od strony, która moim skromnym zdaniem, bo pewnie część z was wie, już tutaj byłem, jest stroną zdecydowanie bardziej atrakcyjną dla ludzi, którzy chcą czerpać przyjemność z jazdy samochodem po tych drogach. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj zdecydowanie szerzej, jest mniej ślepych zakrętów,
no i po prostu można się bardziej nacieszyć jazdą. Tunele i jeszcze raz tunele. Na tej południowej części przełęczy Stelvio jest ich naprawdę mnóstwo. A skoro tunele, to wiadomo, nie mogliśmy sobie odmówić posłuchania naszych samochodów w takich okolicznościach. Wyjeżdżamy teraz na taki etap tej trasy, który obfituje naprawdę w gigantyczne przestrzenie, a ja kocham przestrzenie i kocham głośne samochody i kocham to, że możemy robić takie rzeczy z naszymi partnerami, którzy są w sumie nieocenieni w tym momencie, czyli Wredstein, który ma sklep opon. Ja, tak jak wiecie, jestem tutaj na oponach całorocznych, które w zasadzie pierwszy raz mam z takimi oponami styczność, bo zawsze miałem przekonanie, że jak opony są do wszystkiego, to są do niczego, a póki co te opony się sprawują petarda. Jest to takie trochę nietypowe wyzwanie, bo takimi samochodami to prędzej można by się wybrać na amerykańskie, długie, szerokie, proste drogi, a nie na ciasne zakręty szwajcarsko-włoskich przełęczy. To panowie, ja słucham waszych wrażeń. Jak się jeździ amerykańskimi samochodami po takiej drodze? Ciasno, na pewno ciasno. No po tej południowej części to powiedziałbym, że całkiem nieźle, bo jest tu dosyć szeroko. No ale przyznasz, Przemek, bo ty tutaj jesteś pierwszy raz, że widoki zapierają dech, co? To jest coś nie do opisania, tego nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć, a i tak jak się to zobaczy, to ma się wrażenie, jakbyśmy byli na jakiejś innej planecie. A wiecie co moim zdaniem jest tutaj kluczem do tego pięknego widoku? Że jedziemy w trójkę, a nie pojedynczo. Dotarliśmy na szczyt Stelvio. 2758 metrów nad poziomem morza i jak to zwykle w górach bywa, pogoda uległa bardzo szybkiej zmianie i nagle zostaliśmy otoczeni przez chmury. No cóż, Stelvio nas ugościło taką pogodą, bym powiedział, ale przynajmniej się nacieszyliśmy trasą, póki jeszcze było ładnie. Teraz mamy piękny widok na przełęcz. Ja proponuję panowie tak. Nie, żebym był tutaj w jakikolwiek sposób stronniczy i jakieś challenge przypasowywał pod ciebie, ale wiecie, to by było fajne, gdybyśmy sobie mogli tak wzajemnie posłuchać swoich fur, które jadą po tych serpentynach w dole. To się będzie fajnie niosło. Ale to się świetnie składa, bo ja mam decybelomierz. O. Tak. Zrobimy sobie w takim razie przejazdy, ocenimy sobie, jak fureczki brzmią w dole. No i przy okazji Ale możesz... brzmią, czy oceniamy głośność? Bo to będą dwa różne zagadnienia. Głośność, na ile dobrze się niesie. Czyli to jest konkurencja zrobiona pod ciebie? No właśnie mówię, że nie. No nie, wcale. Nie, na pewno nie. Tak się poskładało. Tak mi wpadło do głowy. Tak, ad hoc. Faworytem będzie zdecydowanie Chevrolet Camaro, a.k.a. Puzon. Czyli mamy tak, Puzon kontra Civic. Kontra Ford z wypożyczalni. Dobra, hopy. Jadę. Że Dawidzie, wyruszam w waszą stronę. Przyjąłem, dziękuję. No tam go pewnie trzyma na dole cały czas na obrotach, żeby się dogrzał. Grzeje pewnie wydech, no. Ale powiem wam, że cieszę się, że mam te opony całoroczne, bo w perspektywie tego śniegu z deszczem, który zaczął padać, no to czuję się zdecydowanie pewniej. I 49 decybeli było. Tylko to też zależy, czy coś jedzie, czy nie. Ale teraz jest cicho. Kurde, teoretycznie zawsze wszyscy narzekają, a amerykańskie tam Camaro, Challenger, Mustang, a szkoda, że V6, nie V8. Ja uważam, że w tych V6 naprawdę jest taki fajny charakter. Nie ma co płakać, że to nie jest V8. Wiadomo, że mogłoby być,
Ale Ale jak, po coś je wypuścili też? Tak jak rozmawialiśmy też rano, Camaro ma większą średnicę wydechu i słychać tą różnicę w dźwięku. Słychać. 2,5 cala jest w Camaro, 2,25 w Challengerze Tak. i naprawdę bardzo różnie te auta brzmią na żywo. Dobra, Przemek, jak jesteś gotowy, to my jesteśmy gotowi. Czekamy na twój pokaz możliwości akustycznych. Ładnie powiedziałem. Tak, no bardzo elokwentnie, powiem Ci, jak na 3 godziny snu to jestem pod wrażeniem. Chłop, to jest profesjonalizm. Mówią mi, że mój brzmi najgorzej, w sensie najciszej. Znaczy może nie najciszej. Nie wiem skąd porównanie tego dźwięku do Civica. Myślę, że to chyba zgryźliwość tylko i wyłącznie, bo chyba to nie brzmi jak Civic. A! Cichszy jest od Camaro. Cichszy? Tak, no w ogóle Camaro było słychać, jak się takie bardziej gardło niesie tutaj, wiesz, po prawej stronie właśnie w przełęczy. Ale ładny jest ten dźwięk. Ładny. Znaczy on jest taki nieuciążliwy. No mam nadzieję, że tak samo słychać dobrze to na zewnątrz jak wewnątrz i Mustang będzie naprawdę konkurencyjny w tym zadaniu. Kulturalnie bardzo. Kulturalnie, No, tak. Camaro głośniejsze było? Zdecydowanie. Myślę, że zdecydowanie. Ale spodziewałbym się trochę w ogóle niższych dźwięków z tego Mustanga. No, dosyć Jakoś tak głośno. Tak bardziej w średnich tonach niż jakoś tak bardziej basowo, gdzie ta V8 się bardziej z takimi basowymi dźwiękami kojarzy. No dobra, to wygrałem. Dzięki. Lecimy na Umbrail Pass. Aha, i to teoretycznie to miało być nieustawiony challenge, tak? A co? Przecież sam powiedziałeś, że było głośniejsze. Po challenge'u, jak na złość, pogoda akurat się poprawiła, a my ruszyliśmy w stronę Szwajcarii, na pobliskie Umbrail Pass. No to zobaczcie panowie, przejechaliśmy dosłownie 10 km od Stelvio, bo Umbrail dobiega do Stelvio i mamy całkowicie inną pogodę. Wiesz co, Szymon, pogodę to jedno, ale zwróć uwagę, jak klimat się tutaj zmienił, ile tutaj mamy drzew. To jest, myślę, że kwestia wysokości. Chyba im wyżej będziemy, to tym będzie tych drzew mniej. Raz włączam grzanie foteli, raz chłodzenie, raz klimatyzację, raz ogrzewanie. No i o to chodzi, ma być różnorodnie. Przemek, jeszcze kąpielówki w tym tygodniu będziesz wkładać. Ale najciekawsze jest to, że taka różnorodność to jest raptem pół godziny drogi i druga strona zbocza. Ale powiem wam, że względem Stelvio jest kompletnie inaczej, jeśli chodzi o widokowość tutaj. To znaczy są zdecydowanie mniejsze przestrzenie póki co. Znaczy się, no nie wiem jak was, ale mnie tutaj bardziej to kupuje. Jest tutaj zdecydowanie bardziej urokliwie. No. Autobus, super, nie? No i teraz będzie ciasno, próbujemy przejechać. Tutaj bardzo dużo miejsca. Ale Przemek, jednego kapcia przypaliłeś. Przemek, gdzie ta szpera? Łapie tylko jeden. Ajajaj. To było tak zwane YOLO, czyli You Only Left One. Umbrail Pass okazało się fajne pod względem zróżnicowania drogi. Asfalt był świetnej jakości, ale miejscami było naprawdę ciasno. Na pewno warto odwiedzić tę drogę, bo zasadniczo sąsiaduje ona ze Stelvio. Natomiast ostateczny werdykt i wybranie najlepszej przełęczy nastąpi dopiero po odwiedzeniu ostatniej z dróg na naszej liście, oddalonej od Bormio o około 25 km. Passo
Gavia. Że już nauczyłeś się ile ten ruch ręką. 2621 metrów. Tak jak widzicie, do przejechania 13,25 km, w tym czasie wzniesiemy się do góry o prawie kilometr. To znaczy, że będzie stromo. Pogoda nas znowu nie rozpieszcza, także zobaczymy, co będzie wyżej, ale jestem ciekaw. Tak powiem Ci, że mam takie przeczucie, że to się może okazać faworyt. Ale szczerze, musiałoby to być świetne, żeby przebiło mojego faworyta, także... Na razie nie mówmy, kto ma jakiego, później sobie pooceniamy. Pan do nas mruga. Chowamy się i jedziemy. I jedziemy. Panowie, no to podjeżdżamy sobie pod Passo Gavia i mam dla Was taką małą ciekawosteczkę. Mianowicie, jeździliśmy dzisiaj po Stelvio i po Umbrail, gdzie tak naprawdę nie było jakichś dużych obostrzeń, jeśli chodzi o typ pojazdów, które mogą się tam przemieszczać. Natomiast tutaj To jest jedyna przełęcz, po której będziemy dzisiaj jeździć, gdzie obowiązuje ograniczenie. do 3,5 tony, jeśli chodzi o samochody, co myślę, że może wskazywać na to, że będzie ciasno. No to jestem ciekaw, jak Tobie, Przemek, spodoba się ta przełęcz, skoro już tak się zapowiada. Myślę, że wszyscy mamy równie trudne zadanie. Ale patrzcie, jest to trzecia droga dzisiejszego dnia, która całkowicie inaczej wygląda jak dwie poprzednie. No właśnie to jest prawda, że mimo tego, że te drogi są tak blisko i że to tak naprawdę można by powiedzieć, że droga zrobiona na jedno kopyto, czyli serpentyny, zakręty non-stop, to jednak to wygląda całkowicie inaczej. Ej, ja jak się teraz popatrzyłem przez lewe ramię, to aż mnie ścisnęło w żołądku. A ja zrobiłem dokładnie to samo, masakra. O ja pier... Ja... Powiem Wam, że aż się przytuliłem bardziej do prawej strony. Zobaczcie, jaki tutaj nas widoczek uraczył. O, ale sztos! Nie no, mnie przeszły ciarki, naprawdę. Gavia oczarowała nas różnorodnością. Były tu zarówno serpentyny, jak i szybkie sekcje zakrętów, widoki na góry i na jeziora, znajdujące się na ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Czuć było klimat surowości, odosobnienia, byliśmy tu niemalże całkowicie sami. No może poza jednym momentem, gdy zrobiło się dość tłoczno. I ten klimat tylko utwierdził nas w tym, że Gavia rzeczywiście jest czarnym koniem wśród trzech przełęczy, które dziś przejechaliśmy. Niesamowite, jak to wygląda. Nie, słuchajcie, to jest... Na mózg. Ej no, to jest taka czysta radość, to jest coś takiego totalnie innego, już to powiedziałem wcześniej, ale powiem jeszcze raz do kamery. Jesteśmy w miejscu, do którego normalnie da się dojechać samochodem. Ale wiecie- ono jest tak odosobnione od wszystkiego, od wszelkich budynków, od ludzi. Tutaj jest tak pusto, przecież minęliśmy może ze 2 auta? 3? No właśnie, Na ale tych 15 kilometrach? widzisz, to nie jest miejsce, które jest w jakikolwiek sposób wypromowane i może tu jest jego właśnie cały urok. Tak. Że po prostu jest tak niezniszczone przez nas. To jest totalnie inny świat niż to, z czym mamy do czynienia tak naprawdę na co dzień. Czyli miałem nosa. No, Miałeś nosa. W końcu pośród tych planów, dojazdów, opóźnień, coś mi się udało. Ty to zawsze masz jakieś takie ale widzisz, dobre ale przeczucie. patrzymy, jak sobie teraz popatrzysz. Byliśmy rok temu na Stelvio i teraz obok takie przełęcze, nie? No, tyle nas ominęło, No. a byliśmy tak blisko. Ale teraz może dzięki temu materiałowi innych nie ominie i ktoś przyjedzie tutaj zobaczyć. Ale sobie szamają. To co? No, z tego miejsca myślę, że trasę po przełęczach możemy zakończyć. Gavia wygrało. Zdecydowanie. A my w dniu zdecydowanie. dzisiejszym jeszcze kierujemy się na Modenę i w następnym odcinku będziemy oglądać kwiaty włoskiej kultury Tak. super samochodowej, czyli Sprawdzimy, kto jest lepszy. Ferrari czy Lamborghini.
Dobra, ja się nie mogę F40 doczekać i głupio, że mamy maseczki, bo mam cały czas banana na morzu. Ej, You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, only in the dream that I live in. Give me my dreams. Give me my dreams. Give me my dreams. Zdrówko jeszcze raz. za udany wyjazd. Pyszny soczek. No i trzeba jechać dalej.